Gdy po raz pierwszy zobaczyłem nowe modele laptopów, czy może raczej mobilnych stacji roboczych Hewlett-Packarda serii ZBook, nasunęło mi się porównanie do Cybertrucka Tesli. Surowy design, nieco futurystyczny, szczególnie w porównaniu do komputerów używanych przeze mnie na co dzień. Charakterystyczny klinowy kształt przy widoku ZBooka z boku, a do tego dominujące matowe, szare, satynowane powierzchnie. Ale bliższe poznanie tak laptopów HP lub HP, jak kto woli, i poznanie Cybertrucka sprawia, że takie porównanie staje się krzywdzące właśnie dla produktów HP. Dlaczego? Zapraszam do oglądania, a także do lektury recenzji. Link w opisie filmu. W moje ręce trafiły na okres 30 dni, szczęśliwie pokrywający się z okresem darmowych wersji testowych popularnych systemów CAD, dwa modele ZBook, czyli przedstawiciele linii laptopów profesjonalnych, zaprojektowanych z myślą o zastosowaniach inżynieryjnych, graficznych, a także np. edycją wideo. Udało się je sprawdzić pod kątem wszystkich wyżej wymienionych zastosowań, w tym także podczas montażu materiału wideo na CADblock TV. Nie miały lekko. Dość powiedzieć, że układ chłodzenia każdego z nich momentami musiał dawać z siebie wszystko, a nawet więcej. Na ujęciu widać oba modele. Po lewej recenzowany w niniejszym materiale HP ZBook Power 15G10A. Po środku HP ZBook Firefly 14G10A, a po prawej mój stary EliteBook 8540W, maszyna, że się tak wyrażę, nie do zajechania. Dzisiaj przyjrzymy się większemu z nich, modelowi HP ZBook Power 15G10A. To dorosła mobilna stacja robocza, nie tylko o większych rozmiarach, ale także wyposażona w dedykowaną kartę graficzną, w odróżnieniu od jej mniejszego brata, jakim jest model Firefly. Litera A oznacza zastosowanie procesora AMD z rodziny Ryzen, wykorzystującego chyba najnowszą mikroarchitekturę Zen 4 procesorów komputerowych firmy AMD. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to po pierwsze obudowy zarówno modelu Power, jak i Firefly wykonane zostały z wytrzymałego aluminium. Zaprojektowano je tak, że chronią wewnętrzne komponenty nie tylko przed uszkodzeniami i urazami mechanicznymi, ale także przed wodą czy zapyleniem. W połączeniu z zastosowanym systemem chłodzenia spełniają wymagania standardu MIL 810H. W praktyce niestraszne jest im przypadkowe zalanie, potrafią też znieść sytuację, gdy ktoś na nich usiądzie. Wierzcie mi, że może się to zdarzyć przy przekładaniu komputerów z miejsca na miejsce. Ktoś położy je na przykład na moment na fotelu, a ktoś inny na nich przysiądzie. W każdym razie ani na klawiaturze, ani na matrycy taka sytuacja nie robi wrażenia, chociaż nie wypróbowujecie tego sami. Duży plus za estetykę. Szara, satynowana, matowa obudowa nie obawia się odcisków palców, zabrudzeń czy zarysowań, chociaż te ostatnie mogą oczywiście w trakcie eksploatacji się pojawić. Kształt i wykonanie zdecydowanie przypadły mi do gustu i nasunęły w pierwszej chwili skojarzenie ze wspomnianą na początku Teslą Cybertruck. Nowe klinowe kształty, matowy, szary kolor, wytrzymałość. Ale na korzyść produktów HP przemawia jednak jakość spasowania elementów. Nie ma obaw, że zamykając obudowę przytniemy, czy wręcz obetniemy sobie palec, co uwierzcie możliwe jest w samochodzie Tesli. Ale żarty na bok. Osiągi ZBook Power, jak i Cybertrucka potrafią wywołać uśmiech na twarzy ich użytkownika. Osłona matrycy daje się odchylić jedną ręką. Maksymalny kąt otwarcia to praktycznie 180 stopni, a duży zawias, biegnący w zasadzie przez całą szerokość laptopa, sprawia solidne wrażenie i taki jest w rzeczywistości. Żeby uszkodzić model Power lub Firefly, no trzeba się postarać. Przy tej okazji na plus trzeba wspomnieć też o wąskich ramkach wokół ekranu. Mimo to jego obudowa zachowuje wystarczającą sztywność. Komputer wyposażono w klawiaturę wyspową. Od lat jest to standard, a wspominam o tym, bo jestem jedną z tych osób, które jednak bardziej cenią sobie tzw. klawiatury klasyczne. Klawisze w standardowym rozmiarze, za wyjątkiem funkcyjnych, o wyraźnym, pewnym skoku i słyszalnym kliknięciu. Wygodny, wyodrębniony blok klawiszy numerycznych. Warto wspomnieć też, że zgodnie z informacjami producenta, klawisze pokryte są powłoką DuraKey, ograniczającą ich ścieranie. Na plus z pewnością należy wymienić podświetlenie klawiszy, a także dużych rozmiarów touchpad z wygodną, gładką powierzchnią. Ale na minus zapiszę obecność jedynie 2 klawiszy myszy pod touchpadem, a także fakt, iż nie są one wyodrębnione.
Osobiście wolę 3, czyli nie tylko lewy i prawy, ale środkowy. I myślę, że większość użytkowników CAD ma podobnie. Pewnie dlatego wybieramy też urządzenia 3D Connection. Niestety, zdaje się, że obecne trendy estetyczne sprawiają, że większość producentów w swoich najnowszych modelach laptopów czy mobilnych stacji roboczych stosuje podobne rozwiązania jak w omawianym przypadku, a szkoda. Muszę również przyczepić się do rozmieszczenia przycisku Power. Znalazł się on w górnym rzędzie klawiszy funkcyjnych, czyli tych mniejszego rozmiaru. Pomijam ryzyko, możliwość przypadkowego wciśnięcia sąsiednich klawiszy, np. Delayed, co może się zdarzyć. Mój PESEL robi swoje. Zwyczajnie lubię, gdy włączanie realizowane jest osobnym przyciskiem i niekoniecznie tak jak to było w Atari Spectrum, czyli z tyłu obudowy. Testowana w redakcji mobilna stacja robocza wyposażona została w najmocniejszy dostępny procesor AMD Ryzen 9 Pro 7940HS. Taktowanie 4 GHz, maksymalnie 5,2 GHz w trybie Boost, 8 rdzeni, 16 wątków. Zainstalowano w niej także 32 GB pamięci RAM DDR5 o częstotliwości 5600 MHz. Można dołożyć kolejne 32 GB, uzyskamy w sumie 64 GB szybko pracującej pamięci RAM. Ale co z punktu widzenia użytkowników systemów CAD wydaje się szczególnie istotne, to to, że ZBook Power dysponuje 2 kartami graficznymi. Zintegrowaną AMD Radeon 780M i dedykowaną NVIDIA RTX 2000 IDA Generation Laptop. Jest moc. Więcej o tej karcie w artykule na cadblock.pl. Link znajdziecie w opisie. Jeśli nie zapomnę go wstawić, to też tutaj powyżej. Jeśli chodzi o ekran, to zastosowana w tym modelu matryca IPS matowa o przekątnej 15,6 cala z proporcją 16:9 oferuje rozdzielczość 1920 na 1200 pikseli. W zasadzie standard. Ale w ogóle to do ZBook Power przewidziano 4 rodzaje matryc, w tym jedną dotykową. Testowany sprzęt wyposażony był w ekran w specyfikacji Low Blue Light z podświetleniem 400 nitów, energooszczędny, 100% sRGB. To więcej niż może oczekiwać przeciętny użytkownik. Matryca wydaje się być już wstępnie skalibrowana, nie mam co do tego pewności, natomiast odwzorowanie kolorów wydaje się być więcej niż dobre. Nie można mieć także zastrzeżeń do kątów widzenia. Ale myślę, że do zastosowań CAD wystarczająca będzie także bazowa matryca z podświetleniem 250 nitów, 45% NTSC. Warto jednak wspomnieć, że część producentów w tej klasie sprzętu zaczyna oferować już nowy standard, oznaczający przekątną ekranu 16 cali i proporcje 16:10. I prawdopodobnie tego należy się również spodziewać w kolejnej generacji ZBook Power. Wszystkie porty umieszczono z lewej i prawej strony komputera. Tak po lewej znajdziemy gniazdo blokady bezpieczeństwa Spot Nano, złącze Ethernet, port USB-A 3.2, generacja pierwsza o przepustowości 5 GB na sekundę, złącze HDMI 2.1 i czytnik Smart Card. Po prawej stronie z kolei umieszczono gniazdo zasilania, port Thunderbolt 4 w standardzie USB-C o przepustowości do 40 GB na sekundę, z funkcjami Power Delivery i Display Port, 2 porty USB-A oraz gniazdo audio mini jack 3,5 mm. To w zupełności wystarczy, chociaż od stacji roboczej upakowanej jednak w większej obudowie niż chociażby wspomniany Firefly oczekiwałem jednak czegoś więcej. Tak sobie myślę, gdzie te 12 wyjść, w tym 5 portów USB w modelu HP EliteBook 8540W. No ale to było lata temu. Się żyło bez To se ne vrati, to se ne vrati, to se ne vrati. Choćbyś forsę przeliczał, panie. Można też zastanowić się nad sensem umieszczenia osobnego gniazda ładowania, skoro można je realizować przez Thunderbolt USB-C. Może lepiej byłoby w tym miejscu przewidzieć po prostu jeszcze jeden port USB. Laptop wyposażony został też w szybki dysk SSD o pojemności 1 TB. Kartę sieci bezprzewodowej MediaTek Wirefire 6E RZ616 z modułem Bluetooth 5.3 i 6-ogniwowy polimerowy akumulator litowo-jonowy HP Long Life.
Wyposażenia stacji roboczej dopełniają kamera internetowa 5 megapikseli, 2 głośniki stereo, 2 mikrofony. Przewidziano też klawisze funkcyjne do regulacji poziomu głośności. I to już chyba wszystko, a jeśli coś pominąłem, to odsyłam do karty ze specyfikacją techniczną. Link do pobrania stosownego pliku w formacie PDF znajdą Państwo w opisie filmu. Jeśli chodzi o wymiary i wagę, jak widać na filmie, to nadal jest mobilna stacja robocza i chociaż może mniej mobilna niż bądź co bądź mały Firefly, to i takie jej wymiary wydają się stosunkowo kompaktowe, jak na sprzęt wyposażony w ekran o przekątnej blisko 16 cali. 359 mm na 234 na 23 przy wadze około 2,1 kg to wynik bardzo dobry, co widać zresztą na zdjęciach porównujących Power z Firefly czy z moim staruszkiem EliteBook. Podobnie jak Firefly w kontekście mobilności, w parze z gabarytami idą zabezpieczenia biometryczne, czytnik linii papilarnych i szereg rozwiązań w ramach pakietu HP World Security. Słowem, o bezpieczeństwo danych w razie zgubienia lub kradzieży sprzętu możemy być raczej spokojni. Na ZBook Power 15G10A zainstalowałem 30-dniowe najnowsze dostępne wersje systemów Autodesk Fusion 360, Solid Edge, SolidWorks, ZWCAD i jako bonus bezpłatny FreeCAD. Z kolei jako typowo testowe, benchmarkowe aplikacje wykorzystałem oprogramowanie Cinebench w wersji R23 i najnowszej 2024, a także SolidWorks RX. Wydajność badałem na podłączonym zasilaczu w trybie wydajnościowym. Testy wypadły dobrze, co będzie widać na załączonych wynikach. Przypomnę, że sprzęt dysponował 32 GB RAM i dyskiem SSD 1 TB. Praca z popularnymi systemami CAD z przeciętnej wielkości modelami złożeniami przebiega absolutnie bez zakłóceń. To efekt zastosowania nie tylko wydajnego procesora, ale także karty graficznej o sporym zapasie możliwości. Gdyby ten komputer dysponował 64 GB RAM, wyniki z pewnością byłyby jeszcze lepsze, zwłaszcza w przypadku renderowania. Test szyku 100 na 100 elementów, jest to mój pomysł sprzed kilkunastu lat, wypadł znakomicie. ZWCAD 2024 realizował powielenie mapy składającej się ze spline'a z licznymi węzłami bez opóźnienia. Wpływ na to ma też ogólna poprawa wydajności tego programu, zmiany w jego silniku, ale to temat na osobny film. Szyk w SolidWorks zajął oczywiście już trochę więcej czasu. Prosta bryła 3D, na którą składały się 2 szkice i 2 operacje wyciągnięcia. W przypadku szyku 10 na 10 to zrealizowana była oczywiście momentalnie. Z kolei szyk 100 na 100, czyli składający się z 10 000 elementów. ZBook Power potrzebował około 40 sekund. Dodam, że jest to około 6 do 7 razy szybciej niż w przypadku modelu Firefly. Co ciekawe, pojawiły się pewne problemy z modelem 3D we FreeCAD, ale wynikało to raczej z niedostatków tego bezpłatnego oprogramowania i błędów w samym modelu maszyny szyfrującej Enigma. Zestawmy jeszcze ze sobą wyniki testów Cinebench i SolidWorks RX, modeli Power i mniejszego Firefly. HP czy też HP ZBook Power G10A to elegancka,
Pełnowymiarowa i pełnowartościowa mobilna stacja robocza, zasługująca na słowo power w nazwie. Metalowa obudowa, przyjemna w dotyku, klawiatura z wyodrębnionym blokiem numerycznym, wygodny i duży touchpad, oczywiście z zastrzeżeniami natury subiektywnej, do braku wyodrębnionych wyraźnie 3 klawiszy, o czym wspominam jeszcze raz, wysokiej klasy ekran, pozwalający na wygodną, wielogodzinną pracę bez zmęczenia oczu. Skoro mowa o wielogodzinnej pracy, pod obciążeniem, gdy CPU i GPU pracują w tym samym czasie, słychać wyraźnie pracę wentylatorów, ale nie jest to dźwięk dokuczliwy, a chłodzenie jest oczywiście skuteczne. Użytkownikowi pozostawiono przy okazji dość spore pole do rozbudowy, nazwijmy to wyjściowej konfiguracji. 2 moduły SODIMM pozwalają na zainstalowanie do 64 GB pamięci. Jest też możliwość dołożenia jeszcze jednego dysku SSD 4. generacji. W sumie sprzęt pozwala na dysponowanie do 4 TB pamięci dyskowej. Recenzowaną stację roboczą można kupić w sieci dealerskiej Hewlett-Packarda w cenie około 14 000 zł brutto. Stan na maj 2024 roku. W przypadku, gdyby nie było jej w sieci dealerskiej HP, no to możemy po prostu pytać u resellerów popularnych systemów CAD, którzy nierzadko mają je w swojej ofercie już ze skonfigurowanym, prekonfigurowanym oprogramowaniem CAD-owskim. Te 14 000 zł, no cóż, gdy zakupu dokonujemy na firmę, to po pierwsze VAT i tak wrzucamy w koszty, sprzęt no możemy wyleasingować, może się wtedy okazać, że po pierwsze cena nie jest aż tak astronomiczna, jak w pierwszej chwili się wydaje, raty leasingowe nie będą za bardzo wysokie, a otrzymujemy nowe urządzenie objęte gwarancją z możliwością dalszej rozbudowy, które powinno robić robotę jeszcze przez kilka lat, czyli jest szansa, że po prostu ten zakup nam się spokojnie zwróci. Myślę, że można będzie też polecić ten model HP za kilka lat tym osobom, które polują na sprzęt używany poleasingowy. Oczywiście pod warunkiem, że jakość wykonania przełoży się też na bezawaryjność po okresie gwarancji. I jeśli tak będzie, jak w przypadku mojego historycznego już EliteBook, to z pewnością będzie to stacja robocza warta polecenia. Gdybym osobiście miał wybierać między tańszym, mniejszym i wyposażonym tylko w Redona 708M modelem Firefly, a HP ZBook Power 15G10A, to wolałbym dopłacić i wybrałbym właśnie ten omawiany dzisiaj drugi model. Gdyby jednak moja praca wiązała się z częstym byciem w terenie, to wybór laptopa nie byłby już taki oczywisty. A gdybym mógł, to najchętniej pewnie przytuliłbym oba. Z pewnością będę przyglądał się cenom obu modeli, gdy pojawią się już na rynku wtórnym i może będzie okazja wrócić wtedy do tego testu. Ale jak wspomniałem przy opisywaniu, link tutaj, modelu HP Firefly, to w mojej opinii i tak nic nie dorówna jakości klawiatury starego EliteBook 8540W, na którym nagrywałem tę recenzję. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do komentowania, lajkowania lub dislajkowania, subskrybowania i polecania innym. Do zobaczenia.